Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj przeniesiemy się do Görlitz, dla wielu jednego z najpiękniejszych miast w Niemczech. Znajdziemy tutaj 4000 zabytków pochodzących z różnych epok, co sprawia, że spacer po Görlitz jest jak podróż w czasie. Piękne uliczki ciągną się w nieskończoność, a urokowi miasta uległo również wielu znanych filmowców. Nakręcono tutaj m.in. nagrodzonego Oscarem lektora z Kate Winslet, Grand Budapest Hotel Wesa Andersa czy Bękarty wojny Quentina Tarantino. Görlitz jest nie tylko piękne, jest przede wszystkim zaskakujące i ciekawe. Zapraszam na wspólną podróż przez wszystkie najciekawsze zakątki miasta. Dzień zaczynam w Zgorzelcu, przygranicznym mieście, które od Görlitz przedzielone jest jedynie przepływającą Nysą Łużycką. Oba miasta od wielu lat współpracują, tworząc polsko-niemieckie Europa Miasto. Co ciekawe, dawniej Görlitz wraz ze Zgorzelcem tworzyło jedno miasto. Aby znaleźć się po niemieckiej stronie, wystarczy przejść przez most staromiejski łączący oba kraje. Most przeznaczony jest jedynie dla ruchu pieszego i to właśnie tutaj większość turystów rozpoczyna zwiedzanie Görlitz. Od samego początku wita nas panorama na monumentalny kościół świętego Piotra i Pawła usytuowany na wzgórzu, a to jedynie tylko zapowiedź tego, co zobaczymy zaraz, zagłębiając się w uliczki pełne klimatycznych kamienic. Pierwsze kroki kieruję w stronę ulicy Neissstraße i muszę przyznać, że Görlitz oczarowuje od pierwszego spojrzenia. Znajdziemy tutaj aż 4000 zabytków, a miasto uznawane jest za jedno z piękniejszych w całych Niemczech. Duży wpływ na to ma również fakt, że Görlitz jako jedno z niewielu miast nie doznało zniszczeń podczas II wojny światowej. Neissstraße prowadzi na Untermarkt, czyli rynek dolny, centralny punkt Starego Miasta. Po wejściu na niewielki plac jesteśmy dosłownie otoczeni zabytkami. Mój wzrok od razu przykuwa usytuowany na wprost mnie ratusz, a raczej mrugające oczy na tarczy jednego z zegarów. Legenda głosi, że dawno temu w wieży zamurowano strażnika miejskiego, który przespał pożar. Na wspomnienie tego wydarzenia oczy strażnika co minutę świecą na czerwono, symbolizując płomień trawiący miasto. Podziwiając ratusz, warto jest również zwrócić uwagę na znajdujące się obok schody uznawane za jeden z piękniejszych zabytków renesansu. Pokonując kolejne stopnie, możemy zwrócić uwagę na posąg Temidy, greckiej bogini sprawiedliwości. Görlitz przez długi czas było jednym z zamożniejszych miast regionu. Wpływ na to miało z pewnością korzystne położenie na jednym z najważniejszych szlaków handlowych średniowiecznej Europy – Via Regia, prowadzącym z Kijowa aż do Santiago de Compostela. Dzisiaj wspomnieniem po dawnym szlaku są tzw. kamienice halowe. Dawniej kamienice te należały do kupców, pełniąc jednocześnie funkcje mieszkalne, użytkowe i handlowe. Dzięki takiej innowacji kupcy sukna tworzyli dosłownie ekskluzywne pałace kupieckie. Przechodząc na drugą stronę rynku dolnego, warto jest odnaleźć dom numer 22. Mieszkali tutaj najbogatsi kupcy, a wejście do środka zdobi szczególny portal. Jednak tym razem nie o wygląd tutaj chodzi, a o wyjątkowe właściwości akustyczne. Jeśli szepniemy coś stojąc po jednej stronie portalu, osoba stojąca po drugiej stronie bez problemu usłyszy każde słowo. Każdy, kto zapragnie chwili odpoczynku przy filiżance kawy, może usiąść w pobliskiej kawiarni Rad's Café, która z pewnością niejednego turystę zwabiła swoją zachwycającą fasadą pełną zdobień. I szczerze mówiąc, w ogóle się nie dziwię, ponieważ nie jest to jedynie zwykła kawiarnia. Dawniej mieściła się tutaj apteka, a na fasadzie przetrwały do dzisiaj zegary słoneczne pochodzące z XVI wieku. Wspomniałam wcześniej, że Görlitz to miasto 4000 zabytków, ale nie wspomniałam jeszcze, że Görlitz to również miasto ponad 100 filmów.
Girlywood, bo tak zwykło się mawiać o filmowym Görlitz, może poszczycić się nagrodą dla najlepszej europejskiej lokalizacji filmowej. To właśnie tutaj nakręcono m.in. Lektora, za którego Kate Winslet została nagrodzona Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Spacerując ulicami miasta możemy wyobrazić sobie, jak tytułowa Hanna, bileterka w tramwaju, wracając z pracy udzielała pomocy nieznajomemu chłopcu. Kolejnym oscarowym filmem kręconym w Görlitz jest Grand Budapest Hotel Wes'a Andersa. Kadry z filmu odnajdziemy w wielu miejscach miasta. Jednak tym najważniejszym było wnętrze secesyjnego domu towarowego. Budynek uznawany jest za najpiękniejszy dom towarowy Niemiec. Niestety dzisiaj drzwi obiektu bardzo rzadko są otwierane dla turystów, a przez szybę ciężko cokolwiek dostrzec. Jednak każdy, kto jest fanem niezwykłych przygód ekscentrycznego portiera Gustawa, z pewnością kojarzy te wnętrza. Girlywood stał się również scenerią do takich filmów jak Zakochany Goethe w 80 dni dookoła świata czy Bękarty wojny Quentina Tarantino. To tylko niewielka część wszystkich filmów, jakie tutaj powstały, bowiem od lat 50. miasto regularnie służy jako plan filmowy, a za najbardziej wszechstronne miejsce uznawany jest rynek górny, do którego właśnie powoli się kieruję. Wcześniej jednak zaglądam jeszcze do Muzeum Śląskiego. Budynek już z daleka wyróżnia się na tle innych, bowiem jest to najstarsza renesansowa kamienica w Niemczech. Na wystawie stałej możemy przybliżyć sobie bogatą historię i różnorodną kulturę Śląska. Polecam również zwrócić uwagę na niesamowite stropy. Na wystawie czasowej, która będzie dostępna do kwietnia 2024 roku, możemy poznać niezwykle ciekawą historię, wydawałoby się zwykłych chusteczek z Lubania, czy zachwycić się żmudną, ręczną pracą przy tworzeniu koronek w jeleniogórskich szkołach koronkarskich prowadzonych przez księżnę Daisy. Po wyjściu z muzeum, podążając wzdłuż Bruderstrasse w kierunku Rynku Górnego, zatrzymuję się przy bardzo ciekawym miejscu. Jest to sklep z musztardą sprzedający jednocześnie ciepłe, tradycyjne wursty. Wchodząc na rynek górny, odwiedzam znajdującą się tutaj informację turystyczną. Jeśli ktoś nie ma konkretnego planu na wycieczkę po Görlitz, to po odwiedzeniu tego miejsca zadanie na pewno stanie się dużo łatwiejsze. Centralny punkt Rynku Górnego zdobi fontanna, natomiast pozostała część placu służy jako parking otoczony kamienicami pochodzącymi z różnych epok. Na końcu Obermarkt znajduje się wieża obronna Reichenbach. Spod wieży dalsze kroki kieruję w stronę kolejnego znanego placu – Marienplatz. Tutaj największą atrakcję stanowi gruba wieża mierząca 46 metrów wysokości i aż 5 metrów grubości. W tym przypadku nazwa zdecydowanie jest uzasadniona. Marienplatz graniczy również ze wcześniej wspomnianym domem towarowym, znanym również jako Zum Strauß. Każdy fan kina z pewnością powinien tutaj zajrzeć. Ja postanawiam zanurzyć się jeszcze głębiej w przepełnione historią uliczki Görlitz, dlatego mijam dom handlowy i wchodzę na Postplatz, który ozdabia fontanna syreny z muszlą. A kierując się dalej Berlinerstrasse docieram do kawiarni Café Central. Wszystko po to, żeby spróbować popularnego w Görlitz ciasta z makiem i kruszonką. Po krótkiej przerwie nadszedł czas na ostatnią atrakcję tego dnia, ale jednocześnie jedną z ciekawszych. Zapraszam na wizytę w browarze Landskorona. Budynek browaru przetrwał wojnę i dziś Landskorona jest największą niemiecką manufakturą piwowarską i najważniejszą marką piwa. Oczywiście można udać się na wycieczkę z przewodnikiem, co musi być niezwykle ciekawe, jednak ogólnodostępna przestrzeń również posiada wiele informacji, stanowiąc darmowe muzeum. Samo wnętrze jest niezwykle klimatyczne i wręcz zachęca do pozostania na dłużej.